Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, bo zapomniałem wyjąć nożyczek. Nożyczki są też bardzo, bardzo ważne. Odcinamy uszkodzony kawałek żyłki. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie Was witam na kanale Preston Innovations Polska. Zapraszam na nową serię ABC Federa Klasycznego. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tej serii pomogą wędkarzom młodym, wędkarzom początkującym rozpoczęcie przygody z Federem Klasycznym. Zapraszam. Ostatnią częścią zestawu do Federa jest przypon. Chciałbym w tym odcinku zaprezentować swój sposób na wiązanie haczyka i przygotowywanie przyponów. Ja swoje haczyki i żyłki, zobaczcie, mam w takich dwóch pojemniczkach, jadę na zawody, zabieram to ze sobą i jestem pewny, że mam wszystko, co jest mi potrzebne do wiązania haczyka. Jeżeli zatrzymuję się gdzieś w hotelu, nie muszę wyjmować wielkich toreb, po prostu zabieram te dwa pojemniczki do pokoju hotelowego, lampkę, no bo niestety wzrok już nie jest dobry, a często w pokojach hotelowych oświetlenie jest słabe, więc zabieram ze sobą lampkę, te dwa pojemniczki i wiem, że mam wszystko, co jest mi potrzebne do zawiązania haczyka. Zawiążę haczyk dosyć duży, żeby pokazać, jak wygląda sam proces wiązania, i jeśli nie umiecie wiązać haczyków, to namawiam, żebyście także na dużych haczykach się uczyli. Jeżeli już załapiecie zasadę wiązania i zdobędziecie trochę tych zdolności manualnych do zawiązania haczyka, zapewniam Was, że przy dobrym wzroku jesteście w stanie zawiązać najmniejsze haczyki. Moja żona się śmieje ze mnie, że moje te grube paluszki potrafią tak małe haczyki zawiązać. Kiedyś miałem taką sytuację, że pokazałem koledze haczyk na palcu, on mi nie uwierzył, że tu był haczyk. Jak ja zawiązałem, dopiero mu pokazałem z bliska, to zobaczył, że tam jednak był haczyk. Można w palcach zawiązać bardzo małe haczyki, trzeba się tylko nauczyć tego bardzo prostego sposobu. Do tego niezbędne są dla mnie okulary. W jednym pojemniku mam wszystkie haczyki, których używam do klasyka, oraz akcesoria, które są mi potrzebne do przygotowywania przyponów. Takie cążki bez nacięć tutaj z płaską końcówką, magnesik, zwykły magnes na lodówkę, to trzymam w tym pojemniczku, natomiast w drugim pojemniku mam żyłki o różnych średnicach. Ważnym gadżetem wspomagającym mnie podczas wiązania jest magnes na lodówkę. To podpatrzyłem u moich dobrych kolegów, u Krzyśka i Mateusza, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o wiązanie przyponów, robią to bardzo dobrze i właśnie u nich podpatrzyłem, że stosują magnes. Zobaczcie, po co jest on potrzebny. Jeśli mam do wykonania ileś przyponów, to potrzebne haczyki po prostu układam na magnesie. Dzięki temu mam je pod ręką, one są dobrze widoczne i wiem, że gdzieś ich nie zgubię. Także haczyki potrzebne do zawiązania umieszczamy na magnesie. Do zaprezentowania przyponu wykorzystałem haczyki w rozmiarze 10 z modelu N20 na żyłce 0,13. Tu mam żyłkę 0,13 Reflo Power. Zawsze przed wiązaniem haczyka odcinam uszkodzony kawałek żyłki, zapomniałem jeszcze powiedzieć. Mam tutaj też oczywiście w tym podręcznym zestawie nożyczki, także kawałek niepotrzebny żyłki odcięty. Zobaczcie, łapię za koniec, zbliżam ręce do siebie i dzięki temu powstaje mi pętla. Łapię na połączeniu tych żyłek tam, gdzie się tworzy pętla i pętelkę umieszczam na dole. Biorę haczyk, jeżeli haczyk leży na magnesie, wystarczy, że w miejscu, gdzie jest łopatka, go naciśniemy i on się unosi i dzięki temu można go bardzo łatwo podnieść. Czyli trzymam tą pętelkę w swoich palcach, a pod żyłką z pętelki mam haczyk. Dzięki temu wiem, że żyłka znajduje się nad łopatką. Wkładam palce tutaj w tą pętelkę tak jakby od środka, nie z tej strony, tylko do siebie i rozpoczynam nawijanie. Zawsze nawijam palcem wskazującym. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, 3, 4,
15 razy. To jest taka, myślę, optymalna liczba zwojów. I przekładam, zauważyliście, przełożyłem żyłkę na palec środkowy w tej ręce, w której trzymam haczyk. I teraz muszę zacisnąć węzeł. Robię to od strony łopatki, czyli wybieram ten luz, który tutaj powstał, tą pętelkę. Muszę się zgrać oczywiście z tym palcem, powolutku popuszczam, żeby zbyt gwałtownie tego nie puścić, żeby nam się to jakoś nie skręciło. I w ostatniej fazie łapię za wystający odcinek żyłki zębami i po twarzy zaciskam węzeł. Jeżeli tutaj już dojdę do końca, to trzymając tą żyłkę w zębach, dociskam drugą stronę. Robię to dosyć mocno, ale bez przesady, nie ciągnę bardzo mocno. W tej fazie węzełek jest zaciśnięty, ale jeszcze nie jest dociągnięty do łopatki. I bardzo często zdarza się, że ta żyłka nie jest w idealnym miejscu na łopatce. Zależy mi na tym, żeby żyłka była od wewnętrznej strony haczyka, czyli od tej strony, co jest grot, i żeby znajdowała się po środku łopatki. Więc obracam, w tym momencie mogę jeszcze obrócić ten węzełek i dociskam węzełek do łopatki. Przy dużym haczyku poradziłem sobie trzymając to w palcach, natomiast przy mniejszych haczykach, właśnie do mniejszych haczyków potrzebuję te obcążki. Łapię po prostu za trzonek haczyka i paznokciem dociągam węzełek do łopatki. I już haczyk jest zawiązany. Naciągam tutaj sobie żyłkę, odcinam nadmiar i mam zawiązany haczyk. Moje przypony do federa, wszystkie, które przygotowuję, mają metr długości. Mniej więcej metr, ja tego nie mierzę miarką, natomiast z doświadczenia wiem, że u mnie metr to jest na wyciągniętych palcach mniej więcej dotąd. W lewym ręku trzymam haczyk, naciągam żyłkę, trzymam tutaj tą żyłkę w dwóch palcach, zawiązuję pętelkę i mam już zawiązany około metrowy przypon. Czy ten przypon będzie miał 99 cm czy 101, to nie ma najmniejszego znaczenia, przynajmniej dla mnie. Odcinam żyłkę ze szpuli i gotowy przypon nawijam na szpulkę z pianki. Tutaj akurat wziąłem haczyki, które wcześniej przygotowywałem. Te przypony są zabezpieczone, tak jak widzicie, tutaj zaczepione są za haczyk pętelką. Dzięki temu nie rozwijają się ze szpuli. Czyli teraz, żeby dołożyć kolejny haczyk, zaczepiam haczykiem o tą pętelkę z poprzedniego przyponu. Bardzo ważną rzeczą jest wbicie grota gdzieś w piankę z boku, żeby ten grot nie był na wierzchu, bo później przy odwijaniu on haczy. I nawijam żyłkę na szpulkę. I później w końcowej fazie, dzięki temu, że ta część, plastikowa część z tym haczykiem, który trzyma żyłkę, jest obrotowa, ustawiam go w takim momencie, który mi odpowiada, żeby zaczepić żyłkę, naciągam i mam zabezpieczoną pętelkę, przypon mi się nie odwinie i przypony mogę na takiej szpulce odłożyć do pudełeczka. Jeśli wiązałbym kolejny przypon, no to za tą powstałą pętlę zahaczam następny haczyk i tak dalej, i tak dalej. Na takiej szpulce można pomieścić bardzo wiele przyponów. Jestem pewny, że po kilku próbach załapiecie, jak proste jest wiązanie przyponu tym węzłem, który ja stosuję. Jest on prosty, bardzo mocny, a jednocześnie dosyć szybko się wiąże. Jeżeli już jest wprawa, to naprawdę bardzo szybko można przygotowywać przypony, nie stosując jakichś wyszukanych maszynek do wiązania przyponów. Chciałbym Wam zwrócić na dwie rzeczy tylko uwagę na sam koniec. Po pierwsze, jeśli już będziecie wiązać haczyk, umieścicie ten haczyk tutaj pod żyłką i rozpoczynacie wiązanie, to przy drugim obrocie, ja wykonam teraz pierwszy obrót i przy drugim obrocie ten wystający kawałek żyłki nieraz się wygina tak, że żyłka nam wchodzi pod ten kawałek żyłki. I jak będziemy dalej kontynuować wiązanie przyponu, to na pewno nam się to nie uda. Więc trzeba się starać, żeby żyłka
oplatała ten odstający kawałek. I to, co mówię, to się dzieje przy drugim obrocie, więc warto na to te pierwsze 2 obroty czy 3 wykonać powolutku. Ewentualnie, ja to robię powolutku, bo mam już wprawę, wiem czego się spodziewać. Ewentualnie przed rozpoczęciem wykonywania obrotów można ten odcinek tak jakby zaczepić o haczyk. Zaraz to pokażę, o co mi chodzi. Czyli ta sama sprawa, żyłka jest na łopatce, a ten kawałek żyłki po prostu przekładamy, żeby był z drugiej strony haczyka. I to już pomaga, że on się nie wyślizgnie z węzła. Czyli 1, 2 i już teraz można 3 i już można szybko wiązać. 9, 10, ja sobie zawsze liczę. 11, 12, 13, 14, 15. Przy nawijaniu staram się, żeby te poszczególne nawoje układały się jeden na drugim, żeby nie było tak, że jeden na drugi wchodzi. One mają być koło siebie, a nie jeden na drugim. Ważne jest napięcie tutaj tej żyłki i naciąganie żyłki, ale palcami, żebyście nie trzymali tego w paznokciach, żebyście nie dociskali żadnych węzłów paznokciami, bo to jest bardzo ważne. Końcówka trzymamy zębami za ten odstający kawałek żyłki. Ja tym palcem dotknę tutaj w okolicy, powiedzmy, nad górną wargą i będę czuł, kiedy ta część żyłki mi spadnie i dociśnie węzeł. I zobaczcie, ja tutaj dociskam, nie wykorzystując paznokci, bo te paznokcie, jakbyście tutaj paznokciem dociskali, możecie zniszczyć żyłkę. Wiem, bo sam kiedyś tak robiłem i niestety straciłem ryby na zawodach, a to były bardzo ważne zawody, więc już wiem, że tego tak nie należy robić i dlatego zwracam na to uwagę. Z jednej strony dociśnięty z węzeł, to jest od strony łopatki, teraz dociskamy węzeł z drugiej strony, czyli ten wystający, pociągamy za tą wystającą końcówkę. I węzeł jest zaciągnięty. Teraz wystarczy tylko go odwrócić. On się jeszcze troszkę bardziej dociska, bo ja odwracam go zgodnie ze wskazówkami zegara w tym kierunku, czyli w tym kierunku obracam tą żyłkę. Jeżeli widzę, że żyłka jest pod łopatką w tej samej linii, tak jakby jest przedłużeniem haczyka, wtedy wykorzystuję szczypczyki do przytrzymania haczyka i paznokciem ściągam węzeł do łopatki. I gotowe. Wystarczy zawiązać pętlę, odmierzyć, nawinąć na szpulkę i przypon kolejny jest gotowy. To był ostatni odcinek z serii ABC Federa Klasycznego. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj przedstawiłem, pomogą Wam wybrać wędzisko, kołowrotek, zbudować zestaw oraz przygotować przypon do Waszego wędkowania na fider klasyczny. Żegnam się z Wami, dziękuję, że obejrzeliście wszystkie filmy z tej serii. Zachęcam do skomentowania poszczególnych filmów, do pozostawienia łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie. Po prostu zabieram te 2 pojemniczki do pokoju hotelowego